Wyciągamy maszynę. Kurde, muszę też podregulować ten zamek, bo coś mi się tutaj przycina, cholera. Kurde, martw się, jaki masz bałagan. Jeszcze nie zlikwidowałem drugiego silnika. Cyk. O, battery. Cyk, Patrz, jak mi okulary dędają. Kurczę, ja muszę zrobić nowe. Już mi wkurzałem te okulary. W październiku pójdę zrobić. Dobra, wsiadam na maszynę i jadę. Słuchajcie, a wieża ciśnie tam na horyzoncie. Widzicie, taki wielki, co stoi, taka wieża. No wielka, no wieża, no po prostu. Tam musimy dojechać. Słuchaj rowerzysto, słuchaj rowerzystko. Jeżeli chcesz tak śmigać fajnie jak ja, zastanawiasz się, gdzie kupić silnik czy kit cały, czyli zestaw do elektryfikacji, to zapraszam Cię na stronę esulbike.com. Zakupisz tam bardzo fajne silniki od 250 W do 1500 W. Hub, czyli montowane w koło, przód lub tył. Możesz też kupić bardzo podobny silnik do tego, co mam, centralny, tylko innej firmy, TSDZ2 w wersji B. Świetny, bardzo fajny silnik z czujnikiem tensometrycznym. Wszystkie te zestawy kupicie w zajebistych cenach. Mało tego, mam dla Was kod rabatowy, który zmniejszy wartość Waszego koszyka zakupowego o bardzo fajne kwoty. 60 euro, 80 euro, zależy od promocji. Teraz fajna promocja trwa na legalne silniki 250W. Cały zestaw, jak kupicie cały zestaw, wykorzystując mój kod, macie 80 euro rabatu. Słuchajcie, to jest bardzo dużo. Także zachęcam do kupna, jeżeli się wahacie. Wchodźcie, linki znajdziecie oczywiście w opisie filmu, jak i na mojej stronie marcinmarcin.pl w dziale rabaty, sklep. Tam znajdziecie aktualne promocje. Wchodźcie, sprawdzajcie, kupujcie i cieszcie się życiem, kurczę, tak jak ja. A trze mi z tyłu nad kole, kurde, mam strasznie krótkie druciki, te co trzymają nad kole i dlatego, kurczę, trochę obciera. W dupie z tym. Zaraz tam będziemy. Zobaczcie, jak ludzie mieszkają sobie tutaj, nie? Zajebiście. No i dotarłem do wiochy. To jakiś PGR chyba kiedyś był, patrzcie. No. To jest w ogóle, nie, to nie PGR, to jest pałac w Renicach. Oczywiście w prywatnych rękach. I teraz tu w lewo. Widzieliście? To tutaj to jest ośrodek wychowawczy. No. A tu jest XIX-wieczna wieża ciśnień. No. Tu ktoś mieszka, zobaczcie jak uroczo. Pinkalamy, zobaczymy, czy coś ciekawego jeszcze znajdę. W sumie krótka wyprawa, 10 minut trwała, dojechałem. No ale tu jest ośrodek wychowawczy. Czyli tutaj są niedobre dzieci przetrzymywane. Chyba nawet czynny jest, bo wszystko ładnie odnowione, kamery są. Jaka wieża kościelna z fajnym zegarem. Wiecie, ja jestem niewierzący generalnie, ale strasznie lubię budowlę, jeżeli chodzi o kościoły. Ale żebym złożył zdanie stylistycznie, generalnie chodzi o to, że lubię kościoły jako budowlę, nie? Właśnie te stare, z kamienia, właśnie takie jakieś wieże stare i te sprawy, nie? Fajna rzecz. Wiecie, możecie się śmiać ze mnie, ale powiem Wam, że zakup tego Waze-Krala chińskiego rowerku, 700 za niego dałem. To był najlepszy zakup, jaki zrobiłem. Nie ze względów jakościowych, może ten rower nie jest jakiś super ekstra, ale kurde, funkcjonalności, teraz jak go przerobiłem na elektryka, to jest najlepszy mój rower. Jeżeli chodzi o takie właśnie dystanse krótkie, objazdówki gdzieś, gdzie można do samochodu wrzucić, naprawdę zajebisty zakup. Oczywiście wolałbym teraz już tak jak jeżdżę, coś lżejszego, aluminiowego, bo ten jest stalowy. No może mi się uda, no już mówiłem w którymś tam filmie, że miałem okazję kupić aluminiowego za 50 euro chyba, kurde, ale stwierdziłem, że mam to, po co mi tych rowerów nie macie trzymać i w ogóle, nie? No jednak to był błąd, trzeba było brać. No nieważne, może się jeszcze trafi okazja. Dobra, wąska droga, trzeba uważać teraz. Kawałek muszę przejechać taką drogą. Teraz na Bafangu, jak jeszcze ten Waze-Kralek śmiga, no to jest po prostu poezja, nie? Muszę go wykończyć tak jak ma być, bo to kurczę, normalnie teraz to wygląda totalny ulep. Widelce z przodu pogięte, czy widelce, to trzymają błotnik, te druty, kurczę.
wygięty w taki pałąk, brzydko to wygląda. Muszę się nim zająć bardziej, tak konkretniej. A i kupiłem sobie manetkę, taką jak tutaj widzicie. A tu do bafanga. Danie chyba, nie wiem ile dałem, nie pamiętam, ale bardzo tanio. 20 parę złotych chyba, taka sama. Można by było tą przerobić, tam wtyczki ciąć, ale po co? Skoro za grosze można kupić gotową, tylko do założenia i gitara. O. No i zrobię ten rower na bafangu i będzie w ogóle zajebiście. Więcej mi nie potrzeba do szczęścia. Teraz zobaczę, na 3. stopniu wspomagania 250 W tylko daje. Tylko tyle. I on kurde sobie śmietnie radzi w takim terenie, zobaczcie. I pod górę podjadę. No jak trzeba więcej mocy, to po prostu dam więcej mocy i podjeżdżam. Gdzie ja dojechałem? Tu jakaś ścieżka rowerowa. No ale ja niestety nie będę jechał, ja muszę jechać tam. O, dupę, ale teren. Nie, no tu samochodem to ja nie wjadę. Dobra, znalazłem inną dróżkę. Teraz polecimy sobie ścieżką rowerową. Zobaczcie, jak elegancko. Autostrada. Wiadomo, ten rower nie osiąga prędkości jakichś kosmicznych. Musiałbym zmienić zębatki. Znaczy tą główną zębatkę na bafangu mam teraz 44. No i musiałbym zmienić z tyłu. Ale już jak wam mówiłem, będę robił tam Nexusa 7 wsadzę. Jeden z widzów zasugerował mi, żebym poczekał, wstrzymał się ze zmianą zębatki na bafangu, zanim założę Nexusa, bo tam jest takie przełożenie, że powinno mi wystarczyć. No zobaczymy. Ale zanim założę Nexusa, to też trochę minie, bo mam troszeczkę innych wydatków, a trochę kasy trzeba położyć na to, więc na razie zostanie tak jak jest, tylko doszlifuję go kosmetycznie. Marcin, żebyś przed burzą zdążył. Mam nadzieję, że zdążę i tym razem synoptycy będą mieli rację. Chyba że przesunie się jeszcze godzinę albo do przodu, co gorsza, to wtedy wrócę mokry. No nic, zobaczymy. Tajny dojazd, bo nie ma go nawet na mapie. Czy można coś zrobić? Dojechać? Nie, do dupy. Do dupy. Zobaczcie, widzicie, na 3. biegu w takich chaszczach se na manecie pojedzie bez problemu. Nie, do dupy. Miejscówka do dupy. Raz, że domy tutaj są. Tam jeszcze coś jest, ale tam pcha się samochodem w takie coś. Dobra, lecimy jeszcze tą drugą drogę sprawdzić. Tutaj zaraz w lewo. Taka jest. O, pokrzywy. Tutaj można by było. Zobacz, jaki fajny dom. Taki jakby kontenerowy, nie? To chyba Holendry są budowane, co? Nie wiem w sumie. Zobaczcie, ile tu ludziów mieszkają. Ludzie blisko. Nie, bez sensu. Nie. Bez sensu. Zostaję tam, gdzie jestem. Powoli wracam, bo to już... może być źle. Która to jest? Mam zegarek z bafangu, mi źle chodzi. Nie nastawiłem go. No nic, wracam, bo to chyba... Czy ryzykować jeszcze gdzieś, co? Wiecie co? Zostaję tam, jak zostaję. Wracam do domu, bo jest 11:46, a o 13 mam... Już się zaczyna chmurzyć, więc nie ma co ryzykować. Mam 4,5 km, na tyle odjechałem od samochodu. Zobaczcie, tak sobie cisnę. Tak po płaskim sobie tak jadę. Mam na 3. stopniu wspomagania, że się zarąbiście jedzie po prostu. Nie męcząc się. Zużycie mi skacze, patrzcie. 104 W, ja będę mówił, bo nie widzicie. 78 W, 52 W, teraz 104. Na takim poziomie utrzymuję. Ponieważ wkładam siłę w pedałowanie trochę, prawda? Widzicie, to nie jest tak, że się nie wkłada siły. On fajnie uzupełnia. Jeżeli troszeczkę jest zniesienie, albo mi troszeczkę jest ciężej, no to silnik dokłada swoje, a ja pedałuję ciągle tak samo. Genialne, to jest genialne po prostu. Nobla trzeba dać komuś, kto wymyślił silnik do roweru. Kurde. Spójrzcie, nadciąga twister. No, w samą porę wracam. Oj, będzie się działo, będzie się działo. Jakby coś, to spędzam van life'a dzisiaj nad Jeziorem Rynickim. Jak kogoś interesuje, to zapraszam na kanał Marcel w drodze. Tam obejrzycie moje perypetie właśnie na wyjazdach tylko po Polsce. Generalnie na razie zachodniopomorskie. Ale w późniejszych czasach wypuszczę się gdzieś i dalej. No daleko dzisiaj nie pojechałem, tylko 10 km. Chciałem zobaczyć jakieś fajne miejscóweczki, ale nie to jest istotne. Istotne jest to, że w ogóle się jeździ. No to kurczę, już mi się normalnie in plus do zadowolenia włączyło. O, patrzcie, góreczka, wystarczy 4. Już się lepiej jedzie. Znacznie lepiej. No, in plus do zadowolenia jest, kurde, +5. No.
Uwielbiam, kurde, uwielbiam. Kurde, człowiek im starszy, tym swoje w sobie pasję odkrywa, bo przecież kiedyś powiem wam, że kiedyś ja byłem w ogóle przeciwnikiem. Rower mi dyndał. Miałem kumpla takiego Marka. Pozdrawiam serdecznie, jak ogląda. On był zapalonym rowerzystą, ale normalnym rowerzystą, tak powiem. Nie bajkowcem, bez napędów elektrycznych. Do tej pory jest przeciwnikiem tego. Bez sensu w sumie w ogóle. A to jest temat na inny odcinek. No i jak on jeździł rowerem, po prostu dziwiłem się, że mu się chce, że w ogóle jeździ, że bez sensu w ogóle, strata czasu i nie? No i przyszedł taki moment, że ja mieszkałem wtedy w mieście, w Szczecinie, a pracowałem poza Szczecinem, żeby kurczę nie płacić na paliwo na dojazdy do pracy, chociaż paliwo wtedy kosztowało, pamiętam do dzisiaj, złoty 67 za benzynę, bo jeździłem Datsunem rocznik 81, właśnie benzynka 1.1, mało to paliło jak nic, ale żeby jeszcze zaoszczędzić, jak powiecie, młody pracownik, wtedy niedużo zarabiałem, postanowiłem kupić sobie rower i jeździć do pracy na rowerze. I wtedy właśnie kupiłem tego Górala, który właśnie w tej chwili, na którym jeżdżę, z silnikiem 1,5 kW, silnikiem 1500 w kole. Ten właśnie Góral full. Zawieszenie tam jest, wiecie, tylko teoretycznie zawieszenie jest full, bo to jest takie najprostsze, sprężynka, takie, wiecie, pierdoły, nieważne, ale od tamtego momentu, jak zacząłem jeździć, a dojeżdżałem wtedy do pracy prawie 13 km w jedną stronę, czyli w dwie strony, jeździło się, to było 26 rano, po południu się wracało, czy tam w nocy, bo na nocki pracowałem właśnie na 3 zmiany i od tamtego momentu zakochałem się w ogóle w rowerach. Przyznałem Markowi rację, parę razy żeśmy pojechali, kurczę, na rower. Ja to wiesz, formy na rowerze w ogóle nie miałem. Pamiętam najdłuższą trasę z Markiem zrobiliśmy 130 chyba 9 km. To na zadku nie mogłem usiedzieć 2 tygodnie później. O nogach już nie wspomnę. No ale tak z czasem trochę się tam człowiek wyrobił, jeździł tym rowerem. Tak, Marcel jeździł zwykłym rowerem i to dosyć dużo. I pewnego razu tak, siedzę sobie w internetach. Mówię, tak oglądałem od jakiegoś czasu. Zacząłem się interesować rowerami elektrycznymi. I tak, kurde, gdzie ty jedziesz, Marcin? Nie tu. W oko wpadł mi chiński rower elektryczny. Taki, wiecie, standardowy chiński gotowiec z silnikiem 250W o napięciu 36 V, montowany w tylne koło, baterie montowane za siedzeniem z tyłu. Wiecie co, ja w ogóle zrobię film na temat tego roweru, bo mam go do dzisiaj. Baterie montowane z tyłu za siedzeniem, 3 akumulatory żelowe, tak, słuchajcie, akumulatory żelowe, ciężkie, diabli ten rower był, choć miał fajne siodełko, takie odchylone do przodu, żeby właśnie było wejście do tych baterii. One były w takiej kasecie, spięte razem, taką długą, ciężką kasetę się wkładało z tyłu. No i jeździłem takim rowerem, słuchajcie, rok czasu do pracy. Wszyscy byli w podziwie. On mniej więcej wygląda jak rower miejski, coś takiego. To wygięta kierownica, której do dzisiaj nie lubię takich kierownic, lubię proste. No ale rok czasu się jeździło i od tamtego czasu zakochałem się w elektrykach. Potem właśnie był silnik 1000 W, montowany w tylne koło, ale to już zakupiłem sobie Kantsa, kupiłem sobie lepszy rower, 1700 zł, pamiętam, za niego dałem. Ten rower do dzisiaj ze mną jeździ, tam założony jest właśnie silnik 750 W przekładniowy, zajebista rzecz. Tam będziemy też Bafanga 750 testować. Wsadzimy sobie, zrobimy taki dual silnik, tak jak ten właśnie, Wayscral malutki. No i właśnie mówię, od tamtego momentu poszła cała właśnie moje zainteresowanie o elektrykach i teraz do dzisiaj jestem wielkim fanem tego. I zobaczcie, takie zainteresowania się rozwijają samo z siebie. Pamiętam, jak już jeździłem tym silnikiem 1000 W, marzyłem o tym, żeby jeździć Bafangiem, żeby sobie kupić tego Bafanga. Niestety wtedy zakres finansowy możliwości moje finansowe były niewielkie, no i kurde, było to w sferze tylko marzeń, słuchajcie. A dziś, zobaczcie, dużo czasu nie minęło. Jeździłem Bafangami od 250 do 750. Firmy się do mnie zaczęły odzywać o współpracę, bo widzą, nie wiem, choć mam mało subskrybentów, ale firmy widzą we mnie
to, że ja naprawdę się tym interesuję. Nie robię tego specjalnie pod coś, tylko ja się tym bawię. No i to jest prawda, bo ja się bawię po prostu tym, co robię i firmy to dostrzegają widocznie. Współpracuję z firmą SL Bike od przeszło 2 lat już, słuchajcie. W tej chwili muszę się pochwalić, będę współtworzył z nimi stronę polską, jeżeli chodzi o sprzedaż, bo w tej chwili to jest taka ogólna strona przetłumaczona na język polski, ale będzie tworzona strona w języku polskim i będę współtwórcą tej strony w jakimś tam zakresie. To raz, ale no wcześniej była inna firma, odzywają się do mnie też inne firmy o współpracę, ale ja nie podejmuję tych współprac ze względu na współpracę ze Soulbike'iem, ponieważ wiecie, no, nie można współpracować z wieloma firmami, proponować to samo. Trochę to takie nie fair by było z jednej firmy w stosunku do drugiej, prawda? Dlatego odmawiam i współpracuję tylko z jedną firmą. No i tak to właśnie wygląda, cała moja historia z bajkami, no. Ale się przed Wami otworzyłem, bo nigdy nie mówiłem o takich rzeczach. No ale teraz przynajmniej wiecie. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć ten krótki, może nie wiem czy krótki w sumie odcinek, bo nagrywam to i nie wiem ile nagrałem. I widzimy się w następnym. Trzymajcie się, do zobaczyska.